kalendarzu Pucharu Świata mamy do czynienia z co najmniej kilkoma skoczniami, które spokojnie można nazwać legendarnymi. Większości kibiców przyjdą na myśl od razu takie obiekty jak Planica, Oslo, Zakopane czy też areny turnieju 4 skoczni. Takich słynnych obiektów jest jednak znacznie więcej, a spora część z nich niestety nie nadaje się obecnie do użytku i stopniowo popada w ruinę, lub po prostu nie odbywają się już na nich konkursy. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się właśnie takim skoczniom. Na początek coś nie do końca oczywistego, czyli obiekt w kanadyjskim Thunder Bay. Dla młodych kibiców skocznia ta może nie wydawać się wcale legendarna, jednak żeby zrozumieć, dlaczego trafiła do tego zestawienia, musimy przenieść się w czasie do lat 80. i 90., kiedy pełniła bardzo ważną rolę w Pucharze Świata. Kanadyjskie skocznie znalazły się w kalendarzu pierwszego w historii Pucharu Świata 1979-80. Zawody w tym miejscu rozegrano w drugiej połowie stycznia, czyli w bardzo dogodnym terminie w samym środku sezonu. Dzisiaj zawody w tym terminie przypadają takim lokalizacjom jak Zakopane, Sapporo czy Willingen, czyli zasłużonym i można powiedzieć, że również legendarnym skoczniom. Thunder Bay w kolejnych 2 sezonach pełniło podobną rolę. Jednak od sezonu 1982-83 sytuacja uległa zmianie i kanadyjskiej miejscowości powierzono jeszcze ważniejszą rolę organizatora inauguracji Pucharu Świata. To odpowiedzialne zadanie spoczywało na skoczni w Thunder Bay przez aż 7 lat z rzędu. Dłuższą passę inauguracji Pucharu Świata z rzędu zaliczyło jedynie fińskie Kuusamo, które miało ten zaszczyt 9 razy. Rola Thunder Bay nie zmalała jednak w kolejnych latach. Co prawda w sezonie 1990-91 stracili inaugurację na rzecz amerykańskiego Lake Placid. Jednak już rok później znowu otwierali cykl Pucharu Świata. Była to już jednak ostatnia inauguracja Pucharu Świata w tym miejscu. W kolejnym sezonie po raz pierwszy w historii kanadyjskiej skoczni zabrakło w kalendarzu rozgrywek ze względu na przebudowę pod Mistrzostwa Świata 1995. Sezon przed imprezą mistrzowską kanadyjska miejscowość powróciła do kalendarza w zupełnie nowej roli. Zawody w tym miejscu zostały rozegrane na sam koniec sezonu i pełniły rolę wielkiego finału, tak jak dzisiaj ma to miejsce w Planicy. Z perspektywy kibica skoków z tamtych lat Thunder Bay było wyjątkowym i uprzywilejowanym miejscem. Rozgrywano tu zarówno inauguracje, jak i finały Pucharu Świata, a także Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Niestety wszystko zmieniło się krótko po mistrzostwach. Zainteresowanie skokami w Kanadzie gwałtownie spadło, a skocznia, mimo że niedawno modernizowana, zaczęła odstawać standardem od nowo powstałych skoczni. Nikt nie spodziewał się jednak tak szybkiego upadku. Skocznia nie znalazła się w kalendarzach jakichkolwiek rozgrywek międzynarodowych w kolejnym sezonie. Była jeszcze użytkowana do treningów i organizacji lokalnych zawodów. Ostatnie z nich odbyły się w marcu 1996 roku, po czym skocznia na zawsze opustoszała i zaczęła popadać w ruinę. Niestety nic nie wskazuje na to, aby kiedykolwiek odbudowano ten historyczny obiekt. Kolejna skocznia, którą weźmiemy pod lupę, jest być może jeszcze większym zaskoczeniem. Chodzi o skocznię w słowackim Strebskim Plesie, czy też inaczej Szczyrpskim Jeziorze. Ten obiekt z obecnej perspektywy również wydaje się mocno anonimowy, jednak w dawnych latach, podobnie jak skocznia w Thunder Bay, pełnił bardzo istotną rolę w Pucharze Świata. To właśnie na tej słowackiej skoczni odbył się pierwszy w historii finał Pucharu Świata w sezonie 1979-80. W kolejnych latach skocznia ta nie zawsze była obecna w kalendarzu zawodów, jednak w sezonie 1984-85 po raz drugi otrzymała zaszczyt przeprowadzenia finałowych zawodów. Natomiast po raz trzeci zdarzyło się to w sezonie 1990-91. Mimo częstych nieobecności w kalendarzu rozgrywek, powrót tej skoczni do Pucharu Świata niemal za każdym razem oznaczał organizację wielkiego finału, więc zdecydowanie można nazwać ten obiekt wyjątkowym. Niestety finał Pucharu Świata z 1991 roku to ostatnie zawody najwyższej rangi, jakie odbyły się na tej skoczni. Duży obiekt był oficjalnie czynny aż do 2004 roku, choć ostatnie konkretne zawody odbyły się tu w 1999, gdy w słowackiej miejscowości organizowano Uniwersjadę. Co ciekawe, na skoczni dużej po złoto sięgnął wtedy Łukasz Kruczek. Skocznia normalna K90 jest natomiast czynna aż do dziś. W 2015 roku po raz kolejny zorganizowano w tym miejscu Uniwersjadę. Skakano tylko na czynnej skoczni K90, a zwycięzcą indywidualnych zawodów został Bułgar Władimir Zograwski. Od tamtej pory na skoczni nie odbywają się żadne, nawet lokalne zawody, choć oficjalnie jest ona wciąż czynna.
Trzecia skocznia, którą omówimy, to już lepiej znany obiekt, którego historia sięga jednak po raz kolejny dawnych lat. Mowa o słynnym półmamucie w Ironwood, którego gruntowna przebudowa jest planowana już od wielu lat i wiele wskazuje na to, że w końcu się urzeczywistni. Ten nietypowy obiekt otwarto w roku 1970 i ówcześnie była to oficjalnie skocznia do lotów narciarskich. Jedyne zawody Pucharu Świata na tym amerykańskim mamucie rozegrano w roku 1981. Na obiekcie o punkcie K155 ustanowiono wówczas oficjalny rekord skoczni wynoszący 154 metry. Dzisiaj skok na taką odległość nie robi większego wrażenia. Po pierwsze dlatego, że dalej można skoczyć choćby na dużej skoczni w Willingen, której do mamuta brakuje przecież całkiem sporo. A po drugie, nawet jak na tamte czasy, rekord skoczni wynoszący mniej niż punkt K brzmi dość niepoważnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę zapowiedzi organizatorów, że na tym obiekcie są możliwe bezpieczne loty za granicę 180 metrów. A warto zauważyć, że w tamtych czasach rekord świata w długości lotu wynosił właśnie 180 metrów i należał do Austriaka Armina Koglera. Zapowiedzi te były więc równoznaczne z przygotowywaniem kibiców na możliwość pobicia rekordu świata. Ostatecznie, jak już wspomniałem, nie doczekaliśmy się nawet choćby jednego skoku przekraczającego punkt K. Na skoczni w Ironwood odbyły się w kolejnych latach zawody Pucharu Kontynentalnego w 1990 oraz 1994 roku. W międzyczasie skocznia przeszła również drobną renowację, podczas której jej punkt K został przeniesiony ze 155 na 160 metr. W roku 1990 pobito rekord skoczni, jednak po raz kolejny nie przekraczając punktu K. Nowy rekord wynosił 156 metrów. Po raz kolejny poprawiono go w roku 1994, jednak znowu został poprawiony jedynie o 2 metry, nie dosięgając granicy punktu konstrukcyjnego. Po roku 1994 skocznia straciła homologację i nie odzyskała jej aż do dziś. Obiekt ma jednak zostać odbudowany i oddany do użytku w 2025 roku. Być może doczekamy się więc pierwszego w historii oficjalnego lotu powyżej punktu K na skoczni w Ironwood. Warto również dodać, że nowa skocznia będzie miała punkt K umiejscowiony na 161 metrze, a punkt HS na 180. Skoro poruszyliśmy już temat mamuciej skoczni, to warto przejść teraz do kolejnego, tym razem pełnoprawnego mamuta, który jako jedyny na świecie pozostaje nieczynny. Mowa oczywiście o słynnym Czertaku w Harachowie. Jest to z pewnością jedna z najsłynniejszych, a może nawet najsłynniejsza nieczynna skocznia. Jej szczegółowej historii nie będę tu przytaczał, bo nie starczyłoby nam na nią czasu. Na przestrzeni lat zorganizowano tu mnóstwo zawodów Pucharu Świata, Mistrzostw Świata w lotach narciarskich, a także bito na niej rekordy świata. Pod koniec XX i na początku XXI wieku rozegrano tu wiele pamiętnych konkursów, jak na przykład te z 2001 roku, które szczególnie utkwiły w pamięci polskim kibicom. Były to jedne z pierwszych zawodów, od których rozpoczęła się tak zwana Małyszomania. Pobito wtedy kilkukrotnie rekord Polski w długości lotu, a Adam Małysz wygrał oba konkursy. Krótko potem skocznia przeszła modernizację i powróciła do Pucharu Świata w 2008 roku. Ostatnie zawody Pucharu Świata odbyły się tu w roku 2013 i były to zawody wyjątkowe głównie ze względu na niewiarygodny lot Jurija Tepesza, zakończony na 220 metrze. Słoweniec oczywiście nie zdołał wylądować tak dalekiego lotu, jednak trzeba przyznać, że był to jeden z najbardziej ekstremalnych i spektakularnych skoków w historii tej dyscypliny. Rok później, w 2014, odbyły się tu jeszcze Mistrzostwa Świata w lotach, w których zwyciężył Severin Freund. Od tamtej pory skocznia popada w ruinę, a ze względu na brak środków nie planuje się jej odbudowy w najbliższym czasie. Wspominając o mamucie w Harachowie, nie sposób pominąć skoczni, która leży tuż przy nim, czyli obiektu HS-142. Jedna z największych dużych skoczni na świecie również niszczeje i to już od 2012 roku, kiedy straciła homologację FIS. Właśnie w sezonie 2011-12 odbyły się ostatnie zawody na tej skoczni. W stosunku do niej są jednak wstępne plany odbudowy, które zakładają jej powiększenie w sposób podobny do obiektu w Ironwood. Miałaby stać się kolejnym łącznikiem między skoczniami dużymi i mamucimi, a jej punkt HS miałby zostać umiejscowiony na 167 metrze. Na ten moment ciężko stwierdzić, czy te wstępne plany zostaną zrealizowane w najbliższych latach. Przechodzimy teraz do obiektu, który lokalnie wciąż jest wykorzystywany, choć czasy świetności ma już z pewnością za sobą, mimo że dawniej gościł zawody Pucharu Świata, letniego Grand Prix, a nawet Igrzyska Olimpijskie. Mowa o skoczniach w japońskiej Hakubie.
Bardzo drogi i nowoczesny jak na tamte czasy kompleks skoczni powstał stosunkowo niedawno, bo w 1992 roku. W 1997 zadebiutował w Pucharze Świata podczas próby przedolimpijskiej, a w roku 1998 gościł igrzyska, na których po złote medale sięgnęli Jani Soininen i Kazuyoshi Funaki. Od tego momentu skocznia stała się regularnym przystankiem letniego Grand Prix, a co jakiś czas odbywały się tu również zawody Pucharu Świata. Po raz ostatni zimowe zawody najwyższej rangi zawitały tu w roku 2004, natomiast letnie Grand Prix odbywało się tu niemal corocznie aż do 2019. Niestety przestarzały profil skoczni i brak zapowiedzi jej renowacji zmusiły FIS do wykreślenia japońskiego obiektu z kalendarza zawodów. Aktualnie odbywają się tu jedynie lokalne, japońskie rozgrywki. Osobiście liczę na to, że za jakiś czas skocznia przejdzie gruntowną renowację i ten specyficzny obiekt powróci przynajmniej do kalendarza letniego Grand Prix, jednak na ten moment nic na to nie wskazuje. Ostatnią skocznią w dzisiejszym filmie będzie nietypowy, aczkolwiek bardzo klimatyczny obiekt w fińskim Kuopio. Duża skocznia K120 powstała jeszcze później niż omawiana przed chwilą skocznia w Hakubie, bo dopiero w roku 1998. Była wtedy bardzo nowoczesna i z miejsca weszła do Pucharu Świata, a od sezonu 1999-2000 rozgrywano tu zawody inaugurujące zimowy sezon. W roku 2003 jej miejsce zajęła skocznia w Kusamo, natomiast Kuopio weszło w skład turnieju nordyckiego, który był rozgrywany aż do roku 2010. Obiekt ten pełnił więc bardzo ważną rolę przez ponad 10 lat. Najpierw był miejscem inauguracji Pucharu Świata, a następnie jednym z turniejowych przystanków. Przez długie lata Kuopio stanowiło również zimową bazę treningową dla japońskiej kadry skoczków. Ostatnie zawody Pucharu Świata odbyły się tu w 2016 roku, kiedy Daniel Andre Tande pobił rekord skoczni wynoszący 136 metrów. Nie ukrywam, że skoczni w Kuopio w moim odczuciu bardzo brakuje w kalendarzu Pucharu Świata, ponieważ miała ona swój niepowtarzalny zimowy klimat, a jej skąpe oświetlenie i bardzo nietypowy profil jedynie dodawały jej uroku. Była to również jedna z ulubionych skoczni Kamila Stocha, na której wygrywał dwukrotnie. Jeszcze w 2021 roku zorganizowano na niej zawody letniego Pucharu Kontynentalnego, jednak obecnie skocznia nie posiada homologacji FIS. Co ciekawe, od czasu jej powstania w 1998 roku nie przeszła ani jednej gruntownej modernizacji, a jedynie drobne naprawy, przez co właściwie nie zmieniła się ani odrobinę przez ostatnie ponad ćwierć wieku. To i tak niesamowite, że mimo braku jakichkolwiek modernizacji organizowano tu zawody Pucharu Świata przez niemal 20 lat, co tylko pokazuje, jak nowoczesna i solidna była to skocznia w czasie jej powstania. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Zachęcam do zapoznania się z ofertą wspierania kanału w zamian za liczne bonusy oraz do odwiedzenia mojego drugiego kanału Manager TV. Link znajduje się w opisie filmu. Zapraszam również do dyskusji w komentarzach na temat legendarnych skoczni, których według Was najbardziej brakuje w kalendarzu Pucharu Świata. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. A na razie, do usłyszenia.